Siemanko! W dzisiejszym odcinku kontynuujemy świąteczne dekoracje. Jak widać, mam tu 3 rodzaje bombek, więc dzisiaj zajmiemy się wykonaniem jednej z nich. No i zapraszam Was do oglądania. Dzisiejszą bombkę wykonamy z takich elementów. Wyciąłem je już wcześniej z Bristolu, żeby zbędnie nie przedłużać. No a my zabieramy się już za wycinanie z tkaniny. Potrzebna nam będzie żółta mikrofibra, czerwona mikrofibra, oraz, żeby utrzymać wcześniej zaczęty komplet, tkanina tapicerska, mocno kontrastowa. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o materiały. Na początek idzie tkanina tapicerska, więc z największego elementu będziemy potrzebowali 3 części. Więc odrysowuję razy 3. Teraz czerwona mikrofibra. Także 3 elementy. Teraz została nam żółta mikrofibra, więc z niej musimy odrysować 2 półkola. Następnie 2 elementy o tym kształcie. Następnie 6 tych większych elementów i 6 mniejszych. Wszystkie elementy mam wycięte, tylko tutaj nie wycinałem środka, ponieważ wytnę go dopiero po przeszyciu. Na początek żółte elementy, ten krótki trójkąt i dłuższy łączymy w pary i przeszywamy tylko te 2 ramiona. Powinno to wyglądać tak jak teraz, więc przeszyję pozostałe części i za chwilkę przechodzimy do kolejnych etapów. Wszystkie zeszyte, ścinamy czubki dość blisko szwu, ale też nie za blisko, tak żeby go nie przeciąć. Musimy je teraz wywrócić. I teraz zszywamy to parami. Wzdłuż tej krawędzi na 5 mm. No i musimy z tego stworzyć kołnierz składający się właśnie z tych 6 elementów. Więc najpierw szpilkuję to po 2. Otrzymamy poprzez przeszycie tego wszystkiego taką koronę. To będziemy wszywać zaraz w korpus całej bombki, więc zabieramy się za moment właśnie za uszycie bombki, ale jeszcze pozostaje nam górny dekiel z uchwytem. Teraz wykonamy ucho, więc spinamy ze sobą 2 te elementy i wykonujemy jedno obszycie po krawędzi zewnętrznej, także pół centymetra od brzegu. Jedno przeszycie gotowe. Teraz spinam szpilką tylko środek i musimy wykonać przeszycie 5 mm od linii, która była wyznaczona ołówkiem. Więc ustawiamy się stopką do kreski z ołówka. Coś takiego otrzymujemy. Więc teraz przecinamy przez środek i wycinamy wzdłuż linii ten pozostały naddatek. Ponownie szczypce. Przewlekamy. Zaciśnięte i przeciągamy z powrotem.
i otrzymujemy takie ucho. Wcześniej uszyty uchwyt musimy teraz doszyć do kółka czy do półkola. Mam zaznaczony środek, więc teraz będę musiał dołożyć ucho i całość przeszyć wzdłuż prostej krawędzi. Tak jak teraz. Tutaj także zaczynam szyć od środka, mały rygiel i wzdłuż krawędzi do samego końca. Tak to wygląda. Naddatek ucinam. Żółte elementy mamy zakończone. Elementy na bombkę mamy symetryczne, więc tym razem będzie trochę łatwiej. Tak samo musimy skompletować je w dwie połówki po 3, więc przechodzimy już do szycia. Tutaj możemy sobie zeszpilkować. Szpilkuję wszystkie części i przechodzimy do szycia. Tak to wygląda. Dokładam tutaj trzecią część i robię drugą połówkę identycznie. Mam dwie połówki, więc pozostaje teraz zszyć całość w jedną bryłę. Trzeba tylko pamiętać, żeby zostawić otwór do wywrócenia na końcu. Całość zeszpilkowana, więc mogę przeszywać. Zostawię tutaj otwór do wywrócenia. Robię dość spory, bo zazwyczaj zostawiam zbyt mały. Teraz bierzemy nasz żółty kołnierz oraz całą bombkę i doszyję teraz ten kołnierz tak, żeby krawędź bombki schodziła się z tą krótszą krawędzią tych żółtych ząbków. Można trochę przesunąć, tak żeby te zaszycia nie nachodziły na siebie, więc szpilkuję to i będziemy szyć. Przeszywamy to właśnie od tej strony, którą teraz mam, więc musimy sprawdzić, czy pod spodem nic nam nie podchodzi podczas szycia. Jest tutaj dużo szerszy kołnierz niż w poprzedniej bombce, więc jeśli ktoś zrobił tamtą, no to na pewno sobie da radę z tą. Także powoli, po kawałku i każdy da radę to przeszyć. Kołnierz wszyty. Pozostał nam już tylko do wszycia górny dekiel z uchwytem. Sprawdzimy standardowo, jak te obwody się zgrywają. Najpierw przykładam kółko do kołnierza. Tak jak było w poprzednich, więc wiadomo już, że kółko na spód. Bez pośpiechu, krawędź do krawędzi i szyję. Kółko wszyte.
Pozostaje tylko wywrócić i napełniać. Także za chwilkę pokażę Wam efekt końcowy. Kolejna bombka gotowa. No jeśli chodzi o bombki, to będzie ostatnia w tym roku, ponieważ mam przygotowane jeszcze dla Was inne świąteczne projekty. No a na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!